Witam wszystkich, nazywam się Dariusz Trela, jestem konsultantem w firmie Anegis. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować pewne propozycje rozwiązań do optymalizacji procesów biznesowych w Państwa przedsiębiorstwie. Mamy parę propozycji, między innymi związanych z kodami kreskowymi. To jest czytnik kodów kreskowych, który jest podłączony do smartfona. Na smartfonie jest zainstalowana aplikacja WMS Dynamics 365. Za pomocą tej aplikacji będę sterował robotami, załadunkiem samochodu, rozładunkiem samochodu i lokalizacjami w magazynie wysokiego składowania. Mamy również czytnik RFID. Czytnik RFID, który zapisze nam na etykietach, etykiety RFID, informacje związane z paletą, identyfikacją palety, kodem produkcyjnym, z informacjami, które tak naprawdę chcemy zawrzeć. Pokażemy również sterowanie robotem za pomocą głosu. Potrafimy jako Anegis sterować za pomocą głosu robotami, wydawać proste polecenia. Robot na podstawie tych informacji wykonuje te informacje w systemie. Jak widać, tutaj mamy dwie kamery, które rejestrują obraz. Na podstawie przetworzonego obrazu są wysyłane informacje do robotów, które wykonują pewne czynności. I tak naprawdę te kamery będą uczestniczyć w procesie kontroli jakości. W tym momencie zrobimy kontrolę jakości przy produkcji poprawnej, czyli tak naprawdę mamy do wyprodukowania 3 klocki czerwone i takie też z linii produkcyjnej schodzą. Dobrze, zostawię tutaj na taśmie 3 klocki czerwone. Teraz przejdę do aplikacji Dynamicsa 365. Dobrze, proszę zobaczyć, mam tutaj kolor czerwony, ilość 3 sztuki i uruchomię zgłoszenie wyrobów gotowych. Jednocześnie uruchomienie zgłoszenia wyrobów gotowych daje impuls i nasza taśma się porusza. Kamery, o których mówiłem, rejestrują obraz i patrzą, jakiego koloru jest dany klocek. Jak mówiłem, mieliśmy do wyprodukowania 3 klocki czerwone. Pierwszy klocek jest koloru czerwonego, w związku z tym powinien, tak naprawdę został przeniesiony do lokalizacji magazynowej wyrobów gotowych. Tak, on jest prawidłowym produktem. Określenie lokalizacji magazynowej również odbywa się w Dynamics 365. Ten klocek poszedł do lokalizacji 111. Dobrze, taśma się porusza. Dochodzimy do drugiego klocka. Chciałbym zwrócić uwagę, że kamery nie tylko pokazują, jakiego koloru jest ten klocek, ale jak ramię robota musi do niego podejść. Nie ma tu żadnych czujników ruchu, które wspomagałyby pas i wspomagałyby roboty. One zostały wymontowane. Tak naprawdę praca odbywa się tylko na systemach wizyjnych. Ok, drugi klocek poszedł. Teraz taśma się przesuwa, idzie klocek trzeci. Z każdym położonym klockiem idzie impuls do systemu Dynamics 365. Jeśli wszystkie operacje się wykonają, zostaje wysłana ostateczna informacja o poprawności wykonania danego zlecenia i dany arkusz zgłoszenia wyrobów gotowych zostaje zaksięgowany w systemie. Wszystkie wyroby gotowe zostały zaksięgowane, a następnym krokiem jest produkcja zakończona. W tym momencie zrobimy eksperyment, czyli oprócz 3 czerwonych, które były wtedy, damy 2 kolory zielone, czyli dajemy 2 klocki koloru zielonego. Cofnę produkcję, którą w tej chwili wykonałem, żeby eksperyment był robiony na tej samym zleceniu produkcyjnym. Dobrze, po czym jeszcze raz zgłoszę arkusz wyrobów gotowych. Uruchamiam taśmę. Taśma idzie. Klocki podlegają systemowi wizyjnemu, są badane. Pierwszy klocek jest klocek czerwony, czyli klocek prawidłowy, powinien trafić do lokalizacji poprawnej. Tak, jest to lokalizacja 111, czyli ta lokalizacja, która była przeznaczona do składowania klocków czerwonych z produkcji. Drugi klocek jest klockiem zielonym, czyli nieprawidłowym. System wizyjny przekazał to do robota wraz z instrukcją, co ma z takim klockiem zrobić.
Robot, widząc, że klocek jest nieprawidłowy, przeniósł go do pola odkładczego do wyjaśnienia, tak? Czyli zupełnie inny magazyn. Można to porównać do takich kuwet, gdzie w tym momencie on został zaszeregowany do produktów do wyjaśnienia. Kolejny klocek, jak widać na ekranie, jest to kolor czerwony, również prawidłowy, również powinien trafić do magazynu wyrobów gotowych. Trzeci klocek, klocek zielony, klocek, który jest klockiem nieprawidłowym, błędnym, źle pomalowanym, w związku z tym idzie do magazynu wyrobów niewłaściwych, do wyjaśnienia. Również tak jak w przypadku klocków czerwonych w magazynie wyrobów gotowych, możemy również sterować lokalizacjami tam składowanych produktów. Ostatni klocek czerwony wędruje do lokalizacji magazynu wyrobów gotowych. Także te procesy systemy wizyjne wspomagają nas w procesach produkcyjnych. Za chwilę zaprezentuję mniej więcej, w jaki sposób mogą nas takie procesy na produkcji wspomóc. OK, proszę zobaczyć. Produkcja jest zakończona, wyrobów gotowych już nie ma. Teraz praktyczne wykorzystanie systemów wizyjnych. Ja w tej chwili jestem w systemie tutaj Custom Vision w Microsoftie, tak? Czyli zdjęcia, które w tej chwili sprawdzam z modelami, które są w obrębie tej strony. Proszę zobaczyć, tutaj na ekranie widać zdjęcia związane z butelkami. Na kontroli jakości robilibyśmy zdjęcia przedmiotom, które przechodzą, albo system wizyjny by działał, to moglibyśmy określić, czy dana butelka, czy dana pojemność butelki jest pojemnością prawidłową. Powiedzmy, weźmy sobie butelkę, która ma 1,25. Proszę zobaczyć, mamy 1,25-46,4%. Im więcej zrobimy zdjęć, tym większe mamy prawdopodobieństwo właściwej wartości. Dobrze, mamy pojemności. Co możemy jeszcze więcej? Oczywiście możemy sprawdzić na przykład rodzaje produktów. Mam w tym momencie paprykę. Wyobraźmy sobie, że taka papryka idzie na taśmie produkcyjnej. Jest weryfikowana, sprawdzana. Tutaj jest kolor żółty, 98%. Jest papryka zwykła i jest to młoda papryka, tak? 92,5%. Co będzie, jeśli trafimy na taśmę, na produkt nieświeży? Czyli tutaj mamy taką paprykę dwutygodniową. Również ona jest żółta, zwykła. A proszę zobaczyć, dwutygodniowa papryka. Na tej podstawie, jak tutaj pokazywaliśmy z klockami, ona mogłaby być zupełnie odseparowana od pozostałych papryk. Zaprezentuję Państwu pewne rozwiązanie dotyczące półki sklepowej. Handlowcy tak naprawdę mogą wykonywać zdjęcia półki sklepowej u naszych klientów. Później, jeśli zdjęcie jest porównywane ze wzorcem tak naprawdę, czyli jeśli byśmy zrobili, mamy półkę pełną, to są nasze produkty. Produkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tutaj automatycznie mamy podpisane, jakie to są produkty. Tutaj widzimy skalowalność tych produktów, wartości tych produktów. Jeśli handlowiec poszedłby do danego sklepu i zrobił zdjęcie, na przykład bez produktu czwartego, proszę zobaczyć, że w wyniku informacji mamy trzeci, piąty, drugi, szósty, pierwszy. Na podstawie negacji możemy podjąć decyzję, jakiego produktu brakuje, a poprzez interfejs Dynamicsa możemy zapytać się systemu, czy jest na stanie ten towar, czy po prostu trzeba ten towar zamówić. Wszystko, jeśli chodzi o case dotyczący kontroli jakości.